kolejnej części mamy właściwie podobny motyw, tylko trochę inny układ i jest dużo gęściej zagrane. Do tego bardzo skrupulatnie synchronizuje akcenty pomiędzy lewą i prawą ręką. To znaczy mocne części i zmiany taktów powinny się pokrywać między sobą. Zobaczmy, jak to jest wykonane. I w całości. W kolejnym temacie głównym sposób prowadzenia akompaniamentu jest jeszcze inny, taki bardzo klasyczny. Gram oktawę tutaj i uzupełnienie akordu. Jest to taka bardzo klasyczna forma, gdzie mamy mocne, solidne brzmienie w podstawie i dopełnienie akordu. Tutaj nic po środku nie współbrzmi i nie zakłóca przekazu i krystaliczności brzmienia. Prawdę mówiąc, miałem tu inny pomysł na tą część, tak aby grać raz niesynchronicznie pomiędzy prawą a lewą i opóźniać akcenty w lewej ręce. Brzmiałoby to mniej więcej tak. Jednak jakoś tak mi się to podobało, ale brzmieniowo zawsze wyglądało tak, jakbym się każdorazowo mylił. Także uznałem, że taki standardowy sposób prowadzenia akordów będzie bezpieczniejszy i fajniejszy. Jeśli chodzi o część środkową, mamy tam trochę urozmaicenia wreszcie. Jest jakiś nowy motyw, również bardzo sfigurowany. Mamy tu więc charakterystyczne dla mojego stylu tryliki. Bardzo lubię takie grać. I podobny sposób prowadzenia akompaniamentu. Także te główne węzłowe punkty idą w lewej ręce synchronicznie do akcentów prawej. Dodatkowo przy jednym z kolejnych przebiegów mamy tutaj w prawej ręce jeszcze bardziej sfigurowany ten akord trylowany. Dodaję bowiem tutaj i wychodzi to finalnie tak. I w tym momencie pojawia się taki motyw, który w zasadzie jedyny w utworze można powiedzieć, że jest namiastka jakiejś lirycznej melodii. Ale później już wracamy do normy. I mamy takie przeprowadzenie troszkę w stylu brillant. Ale wszystko się kończy jeszcze bardziej dramatycznie, takimi bardzo brzydkimi akordami. Na koniec mamy kolejny pokaz tematu. Tym razem, tak jak już wcześniej wspominałem, w górnym rejestrze. I dodatkowo lewa ręka tym razem wyraźnie akcentuje wszystkie ćwierćnuty. Całość kończy się pięknym, niskim akordem.